Cześć wszystkim. Zaczynamy pierwszy odcinek vloga, serii filmów. Nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Vlogerem jeszcze się jakoś nie czuję, ale zaczniemy od szczytu góry lodowej, jeżeli chodzi o trawy, czyli przedstawię Wam dzisiaj w jak najszerszy sposób rodzaj traw miskantów. Tych gatunków, odmian jest mnóstwo. Ciężko czasami się rozeznać, jeżeli chodzi o konkretną odmianę. I wiem, że dużo osób ma z tym problem. Warto w takim razie zacząć od ogółu tych traw do szczegółu. I na pewno będzie to w taki sposób pokazane, że dziś omówimy ogólnie temat miskantów, a kolejne filmy będą pokazywać każdą z tych odmian z osobna. Myślę, że to będzie najlepsze. Wtedy ominiemy czas 1,5 godziny, jaki był zwykle w relacjach na żywo. Także zapraszam. Znajdujemy się właśnie na polu matecznikowym traw, gdzie pozyskujemy sadzonki do rozmnażania i one przez wiele lat muszą tutaj sobie poradzić. Musicie wiedzieć, że to pole nie jest w żaden sposób okrywane na zimę, ani w jakiś bardziej pieszczotliwy sposób traktowane. One mają tutaj raz, że się zahartować do naszego klimatu, a dwa, sprawdzić, czy rzeczywiście ta odmiana, którą poszukiwaliśmy i skąd dostaliśmy, jest rzeczywiście tą, ponieważ na rynku można znaleźć coraz więcej takich podróbek, tak to chyba najłatwiej jest ująć, które mogły się zmieszać z różnymi odmianami ze sobą i często jest zapytanie, co to jest za odmiana, ponieważ w sklepie nie była podpisana, była z nazwy tylko miskant chiński, a jak wiecie, tych odmian miskantów chińskich jest kilkaset i z roku na rok ich przybywa. Także musicie wybierać dobre i sprawdzone szkółki, aby w późniejszym czasie nie główkować się, co to mogłoby być. Myślę, że czas najwyższy sobie opowiedzieć trochę o miskantach, ponieważ jest ich sporo, jeżeli chodzi o gatunki, i jeszcze więcej, jeżeli chodzi o odmiany. I często mówiąc miskant, możemy myśleć o miskancie chińskim najczęściej, a okazuje się, że jednak jest innym gatunkiem. Opowiem Wam kilka zależności, jakie mamy w miskantach, które są ekspansywne, a które rosną w kępie, jak one się zachowują i dlaczego mogą nie kwitnąć. Muszę się generalnie streszczać, bo jest po prostu rój komarów i słońce mi zachodzi, a robi się coraz zimniej. Także tak. Zacznijmy od tego. Jest rodzaj miskantów, które dzieli się później na różne gatunki i te gatunki dzielą się na odmiany. I nie dziwię się, że ci początkowi ogrodnicy gubią się w tym wszystkim, ponieważ tych kombinacji odmian gatunków jest mnóstwo. A często sprzedawcy nie ułatwiają roboty, nie podpisują tych doniczek czy generalnie etykiet z konkretnej nazwy odmiany. To jest bardzo ważne. Musicie wiedzieć, że miskantów jest na przykład około 20 gatunków, więc sporo. My mamy miskanta olbrzymiego, chińskiego i miskanta Lutarioripariusa. Miskant chiński i olbrzymi nie jest ekspansywny, to jest bardzo ważne. Miskant Lutarioriparius już jest ekspansywny. Tak samo miskant cukrowy wytwarza kłącza, które mogą się rozchodzić po ogrodzie. Także te 4 gatunki, które Wam powiedziałem, mają dane cechy. I jeżeli zaczynacie z trawami, to zdecydowanie bardzo Wam polecam w sumie miskanty chińskie, ponieważ tych
ten przedział różnorodności jest tak ogromny, że można z łatwością sobie dopasować nawet do malutkiego ogródka, czy nawet balkonu lub tarasu. Także zacznijcie od tego. Jeżeli chodzi o warunki, jakie najlepsze są dla miskantów, to na pewno pełne słońce i gleba raczej cięższa niż piaszczysta. W sensie bardziej zasobna, zarówno w pokarm, jak i wodę, będzie dawać lepsze rezultaty, jeżeli chodzi o wzrost, o gęstość, kwitnienie oraz wybarwienie jesienią. Jeżeli przesuszymy tą kępę trawy w sezonie, może skutkować tym, że nie wybarwi się tak mocno, jak miałaby się wybarwić i może też w pewnym sensie nie zakwitnąć albo bardzo słabo kwitnąć. To też jest ważne. Przesuszenie bardzo często się pojawia w donicach. Na miskanty chińskie polecam Wam przynajmniej metr średnicy donicy, która musi być izolowana od środka, jeżeli zostawiamy donicę oczywiście na zewnątrz. I ważne jest to, aby miała odpływ ta donica. Nie może stać woda w donicy, ponieważ wtedy wchodzi gnicie korzeni i tak naprawdę roślina jest nie do uratowania. Jestem ciekaw, jakie Wy macie u siebie gatunki i odmiany miskantów. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. My cały czas jakby szukamy różnych ciekawych odmian i na pewno nie znaleźliśmy wszystkich, także powertujemy sobie Wasze komentarze i sprawdzimy, jak one wyglądają. Jeszcze jedna cecha odnośnie miskantów mi wpadła teraz do głowy. Jak wiadomo, miskanty pylą i są wiatropylne, więc nie potrzebują w zasadzie owadów do tego, aby się rozmnażać i rozsiewać, ale zwykle miskanty chińskie u nas w Polsce mają zbyt surowe warunki zimą i wczesną wiosną, dlatego te siewki tak naprawdę one się nie pokazują. Musiały być rzeczywiście uprawiane w jakichś bardzo ciepłych warunkach. I to jest plus, ponieważ nie rozsiewają się i nie rosną tak naprawdę w tym miejscu, w którym je posadziliście. Ale co do pylenia, to jest taka specyfika, że jeżeli jesteście uczuleni na trawy, to niekoniecznie musicie być uczuleni na miskanty, ponieważ z racji, że to jest obcy gatunek, nie będący rodzimą trawą w Polsce, nie ma tych samych alergenów co trawy, które pylą i na które jesteście uczuleni tutaj. Mówimy tutaj o okresie czerwca, w którym tam pyli kostrzewa, wiechlina itd., itd. Także to jest bardzo ważna kwestia, zwłaszcza dla alergików, ponieważ możecie nieświadomie rezygnować z tych traw, a dzięki temu możecie się cieszyć takimi pięknymi kwiatami. Tu na przykład miskant chiński Memory. I jeszcze jedna kwestia do poruszenia. Jak mówiłem już o tym pyleniu i alergenach, to przyszła mi na myśl praca pszczół przy miskantach. To jest też rzecz, wydaje mi się, w ogóle nieporuszana, a myślę, że ważna, zwłaszcza o tym czasie, ponieważ pszczoły używają kwiatów miskanta do zbierania pyłku, nie nektaru, ale pyłku. I niejednokrotnie zauważałem te pszczoły na kwiatach traw u poszczególnych odmian w ogóle, więc to nie objawia się u wszystkich kwiatów, a pylenie zresztą traw jest tylko w określonych godzinach porannych, zwykle taka 8, 9, 10, maks 11. Potem te pylniki się zamykają, nie ma już pyłku, więc można powiedzieć, że nie ma też pszczół. Dlatego ja cechuję te miskanty w takich kategoriach super dla osób, które dopiero chcą się zaprzyjaźnić z owadami, pszczołami, ponieważ mają je w określonych godzinach dnia i nie są jakby, że tak powiem, zdani na cały dzień, a tylko tak naprawdę parę godzin porannych i to wszystko, więc można, jeżeli macie wstręt do owadów, zwłaszcza pszczół albo strach po prostu, to możecie stopniować jakby zaprzyjaźnienie się z tym, używając takich traw. A jeżeli chodzi o jakie odmiany przyciągają pszczoły, no to ja zauważyłem na miskancie Vanilla Sky,
Malepartus. A jeżeli jesteśmy już przy użyteczności i swego rodzaju pożyteczności traw, no to trzeba też nadmienić, że zarówno kwiaty, jak i suche liście, zwłaszcza w okresie wczesnowiosennym, ale też i zimowym, są używane przez ptaki do budowy gniazd i generalnie do krycia się w nich i trochę łatwiejszego życia. Ja niejednokrotnie, jak czyściłem budki lęgowe u nas w szkółce, większość tych budek posiadała puch właśnie z kwiatów miskanta. Trzeba też poruszyć kwestię prac przy takich trawach, ponieważ trawy tak naprawdę ścinamy na wiosnę po całkowitym wysuszeniu się. Zresztą miskanty mają taką tendencję, że zostawiają kwiatostany przez zimę, więc mają aspekt jakiejś ozdobności jeszcze zimą, pomimo tego, że są całkowicie suche. Ale te suche pędy, liście i kwiaty stanowią w pewnym sensie taką osłonę przed mrozem, zwłaszcza wiatrem mroźnym. I wiosną, gdy je ścinamy, możemy je kompostować i są świetnym materiałem na ściółkę, na przykład właśnie pod trawy, ponieważ to, co wytworzyły, mogą z powrotem dostać w kolejnych latach. Taka ściółka lepiej, aby była skompostowana, ponieważ świeże ścinki mogą wchłaniać azot, ponieważ muszą się najpierw trochę rozłożyć, więc taki odleżany kompościk, poszatkowany, gdzieś 2-3 lata może Wam posłużyć później jako ściółka. Także serdecznie polecam. I my też na polu matecznikowym takie rzeczy stosujemy. Tak właśnie wygląda hałda ściętych, już mocno skompostowanych ścinków traw. Z tego później ściółka wędruje na glebę. Ściółka ma kilka aspektów w zasadzie dobroczynnych. Nie tylko przy rozkładzie uwalnia swoje składniki pokarmowe, ale użyźnia glebę to raz, dwa, osłania glebę przed promieniami słonecznymi, więc gleba mniej paruje, z czego dłużej utrzymuje się wilgotność w glebie. To jest bardzo ważne, ponieważ mniej zużywa się wtedy wody. Bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o zmiany klimatu. 3. Zwiększa się też bioróżnorodność w glebie, ponieważ taka próchnica, która powstaje z takich to właśnie ścinek, daje większe pole manewru dla organizmów, które to później przerabiają. Także im więcej życia w glebie, tym lepiej żyje się roślinom. Pamiętajcie o tym. I wszystkie geowłókniny, agrowłókniny separują po prostu to życie i nie dopuszczają organizmy do gleby. Oczywiście ściółka też niweluje w jakimś stopniu rozrastanie się chwastów. Zwłaszcza informacja cenna dla tych, którzy jednak upierają się przy agrowłókninie. Pamiętajcie, że ściółka osłania też przed mrozem. Jeżeli macie bardziej wrażliwe odmiany czy gatunki roślin generalnie, no to możecie je ościółkować właśnie takimi ścinkami i na wiosnę możecie je odkryć. Słońce już zaszło, ale mam nadzieję, że uda mi się to nagrać, ponieważ tu macie świetny przykład na to, jak miskant olbrzymi, czysty gatunek, może się rozrastać. On tutaj ma spokojnie 1,5 metra szerokości podstawy kępy i to było nasadzenie jednorzędowe, także tutaj nie ma więcej sadzonek po bokach niż jedna. Jest bardzo gęsty i świetnie stanowi osłonę dla albo przy granicy działki, albo wydzielenie poszczególnych pomieszczeń w ogrodzie. Tak to w sumie się też nazywa. Jak widać, za bardzo nie kwitnie i rzadko kwitnie czysty gatunek miskanta olbrzymiego. Może mu się zdarzyć kiedyś danego roku, że zakwitnie, ale musi być po prostu wcześnie ciepło, aby zaczął wcześniej swoją wegetację i wyrastanie na wiosnę z ziemi. Jeszcze w sumie kwestia zimowania miskantów chińskich. My u siebie w ogóle ich nie okrywamy, jeżeli chodzi o nasadzenia w gruncie. W doniczkach, zwłaszcza w plastikowych, raczej mogą mieć ciężko przezimować i głównie tu chodzi o wiatr, który zmraża po prostu te korzenie w plastikowych, niezaizolowanych doniczkach. Więc jeżeli chcecie i macie trawy w donicach, koniecznie albo je zetnijcie do zera i schowajcie. Nie musi być to ciepłe miejsce, wystarczy im 0 stopni Celsjusza, ale osłonięte miejsce od wiatru, więc jakaś szopa.
Nie musi być widno, ponieważ nie ma zielonych części na roślinie. I ściąć, podlać na późną jesień, wczesną zimę i wystawić po prostu wiosną. Wystawcie je w miarę wcześnie, w marcu, kwietniu, ponieważ za późne wystawienie tych traw spowoduje, że szybko mogą się wybudzić i wystawiony na mróz może je ściąć za szybko, więc muszą naturalnie już w warunkach tych na zewnątrz się wybudzić. Jeżeli chcecie mieć trawy w donicach na zewnątrz, to musi być to po prostu duża donica, przynajmniej metr średnicy donicy, musi być zaizolowana najlepiej styrodurem, takie 4-5 cm warstwy będzie ok. I musicie pamiętać o tym, że zarówno ścianki, jak i spód musi być zaizolowany, przy czym dobrze zróbcie drenaż, czyli odpływ wody z donicy, ponieważ gdy wrzucicie warstwę styroduru na dno, muszą być dziurki i musi być też przepływ wody przez te dziurki i przez donicę. Lepsze zdrenowane efekty da Wam wyłożenie warstwy żwiru, keramzytu, jakiejś grubej frakcji, która nie zatoruje Wam odpływu, także powodzenia. Nawet ten sam gatunek miskantów może się różnić między sobą. Tu macie miskanta Adagio, który jest bardzo szeroki i rozłożysty w pokroju takim kopułowym, czyli zarówno i liście, i kwiaty rozsadzą mu się po całej powierzchni kępy, a obok rośnie miskant chiński Versamlung, który jest bardzo zwarty, wręcz kolumnowy i dorasta do 1,60 m, 70 m, ale z liści tak naprawdę jest bardzo wąziutki. I tak wielka różnorodność odmian sprawia, że są bardzo dobrymi rodzajami traw, aby można dopasować do swojego ogrodu. Od lewej miskant chiński Adagio, środek miskant chiński Versamlung i po prawej miskant chiński Undine. To miejsce na naszym punkcie sprzedaży jest dosyć ważne, ponieważ pokazuje, w jaki sposób miskanty mogą się zachować w półcieniu. I tutaj mamy słońce tak naprawdę do godziny 13-14, potem zasłaniają je tuje. I tutaj pomimo cienkolistnego miskanta mamy tendencję do pokładania się, do tracenia tej równowagi pionowego wzrostu i cała bryła nam się trochę już rozwarstwia. Swoją drogą to też jest w sumie stary miskant chiński Silberspine, który ma już z dobre 8-9 lat i wymagałby w sumie już powoli odmłodzenia, czyli wykopanie kępy na wiosnę i podzielenie go na kilka części. Zwykle środek kępy jest najmniej urodzajny już i niemniej płócień wpływa na miskanty tak, że tracą one sztywność pędów pomimo szerokiego lub wąskiego liścia i mniej kwitną. Te kwiatostany nie są aż tak rozwinięte, nie są też wykoloryzowane liście na jesień, ponieważ to słońce stymuluje i kwitnienie, i koloryzację. Także wybierając trawy na różne stanowiska, doczytajcie, czy te dokładnie gatunki, odmiany nadają się właśnie na owe stanowiska. Miskanty objawiają się też w różnych paskowanych wersjach, podłużnie lub poprzecznie. Bardzo popularny jest miskant Zebrinus, ale myślę, że sporo osób nie wie o istnieniu miskanta Cosmopolitana, który ma paskowany podłużnie liść biało-zielony. Także też ma bardzo fajną funkcję rozświetlania. On u nas w Polsce zakwita, ale dosyć późno. Natomiast jego kwiaty są takiego lekkiego różowego koloru, a pędy, które wytwarza, są w miarę grube, powiedziałbym. Naprawdę całkiem porządne i mają taki różowawy nalot, który też w tej jasnej kolorystyce liści się uwidacznia. Dodatkowo kwiatostany, gdy już zakwitną, też będą koloru lekkiego różu. Kępa może dorosnąć do 2,30 metra, także jest dosyć spora.
Jest taki rozłożysty, więc na pewno będzie potrzebował trochę miejsca. Oprócz uprawy powstałych już odmian zajmujemy się również hodowlą, czyli selekcją nowych odmian miskantów. Przez wiele lat staramy się wyhodować coś ciekawego. Musicie wiedzieć, że takie wyhodowanie nowej odmiany może zająć naprawdę 10-15 lat. Wszystko zależne jest od tego, jak stabilna jest dana sadzonka. Tutaj możecie zobaczyć dosyć stosunkowo nową odmianę Buckle, już powstałą. Buckle jest hodowcy Artura Maya i Buckle ma w sobie piękny kwiatostan, który początkowo jest fioletowy. Teraz już tak naprawdę traci swój kolor, ponieważ wchodzi w fazę wytwarzania puchu, ale również posiada takie poskręcane, pokarbowane kwiatostany, które są naprawdę unikatowe, jeżeli chodzi o urodę miskanta chińskiego. Każda odmiana może się charakteryzować czymś innym, na przykład wybarwieniem, kształtem, pokrojem, barwą liści, wybarwieniem jesiennym albo bardzo wczesnym wybarwieniem nie tylko na jesień, ale również i na lato. Także tych cech, które mogą sprawić, że powstanie nowa odmiana, jest wiele, ale trzeba mieć też na uwadze to, że odmian miskantów są setki i bardzo ciężko czasami jest mi odgadnąć, jaka to jest odmiana, jeżeli mnie pytacie w wiadomościach, ponieważ ja nie jestem w stanie wszystkich odmian znać i miskanty w niepowołanych rękach mogą się mieszać i to jest też bardzo ciężkie w odgadnięciu, co autor miał na myśli. Mamy tutaj świetną skalę porównawczą, jak może wyglądać miskant chiński w dwóch odmianach. Po lewej stronie to jest nasza odmiana wyselekcjonowana, która jeszcze nie miała swojej premiery. Także trzymajcie kciuki i uzbrójcie się w cierpliwość. A po prawej stronie jest miskant chiński odmiana Rosie, który dorasta do 3 metrów i charakteryzuje się bardzo mocnym wybarwieniem liści w bordowy, czerwony kolor. Dobrym przykładem na czystość odmiany jest miskant chiński Gracimilus, który jest notorycznie poszukiwany i pokazywany w internecie. To jest dokładnie oryginalna sadzonka miskanta Gracimilusa, który na ten moment ma około 2 metrów wysokości i nie kwitnie. Miskant chiński Gracimilus tak samo jak Morning Light, zresztą one są troszeczkę spokrewnione ze sobą, ponieważ Morning Light wywodzi się właśnie z Gracimilusa i one mają taki sam stan niekwitnięcia u nas w Polsce. Tu możecie zobaczyć liść flagowy, który jest tak naprawdę ostatnim liściem na pędzie, czyli zwiastun kwiatostanu. Natomiast prawdopodobnie nie zdąży ten kwiat wyrosnąć tak ostatecznie, aby mógł się rozwinąć, ponieważ mamy już październik i temperatura, która zaraz nastanie, sprawi, że kępa pójdzie w stan spoczynku. Do ciekawych kolorystyk paskowanych liści miskanta można zaliczyć tego. To jest miskant olbrzymi Gilt Edge, który posiada kolory żółto-zielone z podłużnymi paskowanymi liśćmi i ma on tendencję do rozświetlania. On wyrasta praktycznie na 3 metry wysokości, także musicie sobie wyobrazić, jak wielką, jasną kępę może stworzyć. Świetny właśnie do odznaczenia się na ciemnym tle grafitowym albo zielonym. On był nasadzony w tamtym roku, a już jest w miarę szeroki. Przed nami jest świetny przykład tego, że miskant chiński nie musi być wysoki i może rosnąć nawet na wysokość 1,30 m, 1,40 m. I to jest odmiana miskanta chińskiego Red Chief, który charakteryzuje się mocnym, takim śliwkowym kolorem kwiatów oraz bardziej takim kopułowym pokrojem. A rośnie obok niego miskant chiński Gold Glance, który ma bardziej takie kremowe, żółte, złote kwiatostany. Generalnie to jest bardzo jasna trawa. I dzięki temu można sobie różne odmiany dobierać i zestawiać ze sobą, tworząc kompozycję.
Są takie trawy u nas w Polsce, które nie zakwitają i nie jest to tak, że ta trawa w ogóle nie kwitnie, tylko w naszym polskim klimacie ona po prostu nie zdąży zakwitnąć. I między innymi do tej grupy traw należy miskant chiński Morning Glade. Charakteryzuje się bardzo cienkim liściem, ale też długotrwałą zielenią, jeżeli chodzi o jesień. On tak naprawdę dopiero pod koniec października, a początek listopada zaczyna zmieniać swoje liście na żółty kolor. Nie ma w nim żadnych czerwieni, pomarańczu. Po prostu pozbywa się tego chlorofilu i zasycha. Miskant Lutarioriparius. Z tego co widziałem, to chyba najwyższy gatunek miskanta, który może u nas zimować i dorastać do takich wysokości. On przy bardzo dobrych warunkach i wczesnej fazie wegetacji może dorosnąć nawet do 6 metrów wysokości. Więc to jest olbrzym. Jest to oczywiście roślina ekspansywna i możecie to zobaczyć po jego szerokości. On rośnie tutaj w barierze korzeniowej, która ma powierzchnię około 2 metrów, 2,5 metra kwadratowego. Dzięki temu możemy go trzymać w takim zagęszczeniu, ponieważ posadzony na wolności nie byłby taki gęsty i rozszedłby się po całym ogrodzie. Ważnym elementem tego miskanta jest na pewno pęd, który trzeba w zasadzie obierać z suchych liści, ponieważ notorycznie on zasusza się od spodu. Te zasuszenie ono wędruje tak naprawdę do samego szczytu. Także trzeba go cyklicznie obrywać, jakąś część tych suchych liści i przez to odsłaniamy jego pędy, dosyć grube tak naprawdę, więc bardzo mocno przypomina bambusy. I dzięki temu możemy sprawić sobie taki fajny wygląd azjatycki, nie używając tym samym bambusa. Kolejny gatunek miskanta to jest miskant olbrzymi. Tutaj mamy odmianę Meidl, który dodatkowo kwitnie co roku niezależnie od tego, jaka była wiosna, czy zimna, czy ciepła. To jest gatunek miskanta, który ma bardzo szeroką podstawę i taki 6-latek może mieć około 1,5 metra szerokości podstawy kępy, a dorastać może nawet do 4 metrów. Także jest to bardzo masywna i szybko rosnąca trawa. Pamiętajcie, że szybkość rośnięcia trawy zależy od tego, jak ona docelowo wysoka rośnie. Także najszybciej możecie stworzyć ścianę właśnie z miskantów olbrzymich. Z racji, że w tym samym czasie, jak na przykład niższe miskanty, muszą dorosnąć do tego rozmiaru. Mamy tutaj podstawę tego miskanta olbrzymiego i od razu Was mogę uspokoić, że miskanty olbrzymie, pomimo tego, co czytacie w internecie, w artykułach, miskanty olbrzymie nie są ekspansywne. One po prostu mają bardzo szeroką podstawę, ale nie wytwarzają kłączy. I przez to można bezpiecznie sadzić go w ogrodzie bez potrzeby zabezpieczania gleby. Tu możecie zobaczyć wyrastający pęd, który idzie bardzo szybko. Więc on tak naprawdę cały rok zagęszcza swoją kępę, nie tylko na wiosnę wytwarza pędy, ale w zasadzie przez cały sezon wegetacyjny poszerza się. Myślę, że obranie miskantów olbrzymich z liści u podstawy na daną wysokość, na przykład 2 metry, jest możliwe i ten miskant nawet byłbym w stanie powiedzieć, że mógłby się wybarwiać na fioletowy kolor, tak jak Lutarioriparius. Zobaczcie na jego szerokość pędów, gdyby nie obrał. Tutaj też możemy zobaczyć suchości jakieś, to są akurat osłonki, ale z niego też można by było stworzyć coś ciekawego, coś azjatyckiego i dzięki temu zmienić oblicze swojego ogrodu z typowych miskantowych traw na coś, co może z daleka się wydawać nawet bambusem. Taka jest grubość.
To jest pierwszy odcinek dopiero, więc to dopiero początek i mam nadzieję, że trochę Wam nakreśliłem ten szczyt góry lodowej, jaki jest Niskant. Także do zobaczenia. A jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, koniecznie skomentujcie. Możecie się zapytać o poszczególne odmiany, może mamy takie u siebie i odpowiem Wam, jeżeli chodzi o jakieś problemy z nimi. I jeżeli spodobał Wam się film, koniecznie zasubskrybujcie, włączcie dzwoneczek i polajkujcie. Dla mnie to jest paliwo, które sprawia, że inni mogą dowiedzieć się o tych filmach i tym samym mogę im pomóc. Zależy mi strasznie na powiększeniu świadomości i wiedzy ogrodniczej u osób, które dopiero zaczynają ogrodnictwo. Także do zobaczenia. Cześć!